Babciu, babciu, przyniosłam zakupy, zaraz wstawię zupę. Babciu. Babciu. Obudź się. Dziś w odcinku klient przynosi do Lombardu historyczne wiosło. To akurat to nadaje się ewentualnie na opał. Jak pan może? To wiosło trzymał sam Karol Wojtyła, nasz papież Polak. To jest wielki skarb, to wiosło papieża. Mężczyzna składa reklamację przeklętej maski. Powiesiłem ją w sypialni, no bo pasowała do wystroju. To była kompletna katastrofa. Nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Adek ulega urokowi klientki. Więc co zrobimy z tak mile rozpoczętym wieczorem? Kazimierz jest zaskoczony, kiedy dowiaduje się, kim jest nowy asystent Kornela. Poznajcie się, panowie. Iwo, mój asystent. Kazimierz, przyjaciel. Ile słodzisz? Jedno. Nie ma tak jak kawka na dobry początek dnia, co? Proszę. No ja też kawę o poranku nie odmawiam. No cześć. No cześć. A co wy tutaj kawiarnię sobie urządzacie? Do roboty. Tato, już przecież nie ma ludzi, no. Mnie też zrób kawę i przygotuj mi faktury, bo zaraz jadę do księgowej. O, kiedy ja jestem tutaj sekretarką, co? No widzisz, Marzenka, jak mi się stawia? Nie jesteś sekretarką, tylko szefem. No. A ja szefem szefów. Co ja jestem? Chłopczyk na posyłki? No co słychać, Marzenka? Nie wiem, a o co pytasz? A, tak ogólnie. Ogólnie to chyba dobrze. Zastanawiam się... Powiedz mi, a ten chłopak, wiesz, ten, który zrobił kiedyś tutaj przed Lombardem awanturę, nachodzi ci jeszcze, czy nie? A co to jest za pytanie? No ważne, w trosce o ciebie. Nie nachodzi. Dał ci spokój? Tak, Na pewno? tak. No bo wiesz, czego to od razu mi mów. Dobrze, dzięki. Przepraszam, klienci. Proszę. O, dobra, dzięki. No. A kawa? A nie, to później wypiję. No, na razie. Nie chciałem pytać wprost i oskarżać Marzenę o cokolwiek. No, ale widziałem ich razem. Skoro to ukrywała, to coś musiało być nie w porządku. Przyszliśmy wykupić rzeczy mojej narzeczonej. Ale się rozpędzasz. Jeszcze gotów jesteś mi się tutaj oświadczyć. No, miejsce dobre jak każde, a odmówiłabyś? Bo się zarumienię. Tak, pamiętam panią. To były 2 srebrne pierścionki, prawda? Dokładnie. No, takiej kobiety trudno nie zapamiętać. Zabrakło mi na lakier do paznokci. Przy mnie niczego już ci nie zabraknie. Kwota zastawu wynosi 200 zł. Marzena, przyniesiesz pierścionki? Proszę. Jak ja się tobie odwdzięczę? Wystarczy, że przyjmiesz zaproszenie na kolację. Jaka fajna maska. Ściągnie pan? Tak. Świetna. Pasowałaby do wystroju mojej sypialni. No, pochodzi prosto z Afryki. Oryginalna. Tak. Do kupienia? Oczywiście. Ile pan za nią chce? 400 zł. Kupuję. Wyczułem klienta. Facet był przy kasie i w dodatku chciał zaimponować swojej dziewczynie. Kupiliśmy tę maskę za 200, także zysk dla Lombardu był dwukrotny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym to sprzedać.
Wiosło? Też, ale też mam parę innych rzeczy. Zmarła mi mama. Oj, to proszę przyjąć wyrazy współczucia. To wszystko srebrne. Pieniędzy potrzebuję. Wie pan co, ja musiałbym najpierw zrobić próbę, no ale myślę, że więcej niż 2-3 stówki, no to raczej panu nie dam. A to? Moi rodzice jeździli na spływy, jak studiowali i towarzyszył im zawsze... No to, wie pan co, to akurat to nadaje się ewentualnie na opał. No jak pan może? To wiosło trzymał sam Karol Wojtyła, nasz papież Polak. Proszę z nas nie żartować. Ale naprawdę, to jest wielki skarb, to wiosło papieża. Pomyślałem, że to kolejny nawiedzony, który przyszedł do Lombardu. Przyniósł stare wiosło i chciał nas naciągnąć. To jest historyczne wiosło. Trzymał je w ręku papież Polak. To było na spływie Obrą i Gdą w 60 roku. Papież złamał swoje gdzieś w Szuwarach, rodzice dali mu zapasowe, a potem jak się okazało, że został papieżem, to zatrzymali je w domu. No i to jest ono, no. No wie pan co, ja bardzo chciałbym panu wierzyć, ale ja tutaj nie widzę nic poza kawałkiem drewna. No wie pan, nie możemy popłynąć, no jako Lombard, prawda? No wie pan co? Zaraz udowodnię, proszę. Tu jest dedykacja. Dla Jagusi i Henryka na pamiątkę wspólnych przygód wujek Karol Wojtyła. No. To jest to wiosło. Widzi pan napis? To autentyk, fortunę wart. Relikwia normalnie, tylko nie poświęcona, no. Może to prawda? No a skąd ja mogę wiedzieć, że pan sam tego nie podpisał, co? Już sam nie wiedziałem, czy mogliśmy wierzyć temu facetowi. Może i papież faktycznie jeździł na spływy ze studentami, ale facet mógł po prostu wykorzystać ogólnie znaną historię, żeby nas naciągnąć. To jest za srebro. No to jak będzie z tym wiosłem? Weźmiecie je? No muszę się zastanowić. Pójdę do konkurencji, jak mi nie wierzycie. Ale spokojnie. Nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem. Ale niech mi pan da dokończyć, no. Wie pan co, musi przyjść ktoś, kto zrobi ekspertyzę tego, no, analizę pisma, stan budowy tego wiosła, no, trzeba to sprawdzić. No i ja nie będę płacił za żadne ekspertyzy. Biorę to Ale wiosło. dobrze, proszę pana, pan nie rozumie, no, żaden Lombard nie przyjmie panu tego bez ekspertyzy jako pamiątkę po Janie Pawle II, no. A ile taka ekspertyza może kosztować? No nie wiem, no. Ja jestem bez pieniędzy. No, trudno wiąże koniec z końcem. I niedawno mamę pochowaliśmy. Też mieliśmy z tym spore wydatki. No dobrze, my opłacimy tą ekspertyzę. Naprawdę? Tak. Tylko nie zróbcie mnie w balonach. Nie no jak, spokojnie, umowa to umowa. Tylko uważajcie na nie, ono jest bardzo cenne. Dobrze, spokojnie, no, dopiszemy to do umowy zastawu po najniższej cenie, no. Tylko proszę o jakieś oświadczenie i zdjęcie zrobię. Nie ma problemu. Stwierdziłem, że szkoda by było odpuścić taką okazję. A co jeśli rzeczywiście to wiosło należało do Jana Pawła II? Warto było zaryzykować koszt ekspertyzy. Myślisz, że to jest autentyk? Czort go wie. Nie mów tak brzydko, to jest przecież papież. No, przynajmniej podobny. Ale na tym zdjęciu nic nie widać, te postacie są niewyraźne. No ale przecież jest dedykacja. O, mam pomysł. Słuchaj, sprawdzimy w necie próbki pisma. No, pokażcie to wiosło. No, Tatuś, spokojnie, nie podnieca się tak. Przecież mówiłem ci przez telefon, że to jest nic pewnego. No, ten facet może chcieć nas oszukać. To jest zdjęcie z dedykacją. To może być Karol Wojtyła. No i pismo też podobne. No tak. Pokaż.
Słuchajcie, takie papieskie wiosło to może być prawdziwa bomba. Ale spokojnie, na radość jeszcze za wcześnie. Adek, dzwonię do mojego znajomego. Pamiętasz Stefana Ziomeckiego? Jest ekspertem grafologiem. Pomoże nam. No. A jak już będziemy mieli ekspertyzę od Stefana pozytywną, to uderzamy z tym wiosłem do Lolka. Do Lolka? Przecież to jest za nowe, to nie jest żadne dzieło sztuki ani nic. Nie, Lolek jest łebski gość. Coś wymyśli. Albo nam pomoże znaleźć ewentualnego nabywcę. Albo jakieś muzeum papieskie. A jest chyba tego trochę, co, Marzena? I w Wadowicach, i w Krakowie. No, teraz jest dużo tych izb pamięci. Halo? Stefan? Kiedy pomyślałem, że trzymam w rękach wiosło, które może kiedyś trzymał sam święty Jan Paweł II, byłem trochę wzruszony. Niby kawałek drewna, a jaka historia. Tymczasem mężczyzna wrócił do rodzinnego domu, gdzie czekał na niego wkurzony brat z córką Łucją. Gdzie jest medalik, krucyfiks i srebrna taca? W bezpiecznym miejscu. Ukradłeś to? Nie krzycz! Mama niedawno zmarła na tym łóżku. Ty się mamą w ogóle nie interesowałeś za życia. A teraz myślisz, że ci się wszystko należy? Nie wszystko. Połowa. No właśnie, połowa. Umówiliśmy się, że dzielimy się majątkiem na pół, a ty wyniosłeś z domu wszystko, co najcenniejsze. Gdzie jest wiosło? A oddałem do ekspertyzy. Po co? A żeby je sprzedać. No nie jest na sprzedaż. Wszystko jest na sprzedaż. Ale nie to wiosło. Babcia się w grobie przewraca. Potrzebujemy pieniędzy. Chociażby po to, aby odłożyć tą chatę, żeby nam komornik nie zabrał. Ale to wiosło. Babcia by nie chciała go oddać. Niczego już więcej nie dostaniesz. I tak wyniosłeś z domu wszystko, co najcenniejsze. Mama tobie to jeszcze za życia oddała ci złote obrączki i pierścionki Nie swoje. tylko Łucji. Na jedno wychodzi. Dobra, ja nie będę z tobą dyskutował. Łucja, chodź zabieramy telewizor, przyda ci się w akademiku. Zostaw Zostaw go! Tato, wujku! Tymczasem Kazimierz wrócił do domu, gdzie zastał swojego przyjaciela Kornela, męża Marzeny. Cześć, Kornel. A co ty tutaj robisz? No, spotkałem twoją małżonkę na mieście i odwiozłem do domku, wpadłem na No, to kawę. mój wybawca. Wpadłam w dziurę na drodze i złapałam gumę. No to dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś? No bo nie musiała, ja wszystko załatwiłem. Zostawiłem auto z moim asystentem, żeby ogarnął naprawę, a sam wpadłem na kawkę. A, ty, Becia, się umiesz ustawić. Po prostu szczęście do dobrych przyjaciół. A, to chyba mój człowiek. Poprosiłem, żeby po wulkanizacji odstawił auto pod dom. No, a jak idzie rozbudowa firmy? Dobrze. Dużo roboty, zdobywam nowe kontrakty, ale odkąd zatrudniłem asystenta, wszystko idzie dużo łatwiej. Łebski chłopak, bardzo obrotny. No, dobry personel to podstawa, coś na ten temat wiem. Taki jest mój asystent. Wszystko potrafi. Wszystkim umie się zająć. Mądry, ambitny. Wróżę mu świetną przyszłość. O, poznajcie się, panowie. Iwo, mój asystent. Kazimierz, przyjaciel. Dobry. Napije się pan z nami kawy. Dziękuję bardzo, ale nie chcę przeszkadzać. Muszę pana ugościć, tak bardzo mi pan pomógł. No, nie ma dyskusji. Proszę siadać. No dobrze. W porządku? Wszystko? Super. Rozpoznałem tego chłopaczka od Marzeny. I on został asystentem Kornela? O co w tym wszystkim chodziło? Sytuacja stawała się coraz bardziej zagmatwana i niezręczna. No jeśli tego wiosła ci nie daruję. Myślisz, że wszystko tobie się należy? Mama zawsze ciebie bardziej kochała. No bo ty byłeś nieudacznikiem! Nieprawda, babcia kochała was tak samo. A skąd ty wiesz? Babcia była najukochańsza na świecie. Skąd wiesz? Byliście jej pupilkami, ty i twój ojciec. Przecież ty ją miałeś gdzieś. Kiedy ty ostatnio u niej byłeś przed śmiercią? 2 miesiące temu, 3? Ten, który ją ciągle odwiedzał, tak? Musicie się bez przerwy kłócić. Przepraszam, córusiu, ale musimy załatwić pewne kwestie. Nie mogę was już słuchać. Pozabijajcie się, jeśli musicie. Durnie. Czekaj, Łucja! Bosko, fajnie, żeś wychował swoją córeczkę. A ty za to w ogóle nie masz córki, nikogo nie masz. Nikogo nie będziesz miał. Z takim charakterem. Cholera.
Zepsułeś mi komórkę! Tymczasem do Lombardu przyszedł grafolog, znajomy Kazimierza. Adek nie umiał ukryć zainteresowania. No i co? Myśli pan, że to rzeczywiście pismo papieża? Muszę zrobić analizę. No, wie pan, no my sprawdzaliśmy w internecie i to pismo faktycznie wygląda na podobne. Na pierwszy rzut oka to wszystko może być podobne, a w moim fachu liczą się szczegóły. Wielkość pisma, układ znaków względem siebie, trzeba zmierzyć kąt nachylenia liter. No a na kiedy mógłby się pan z tym wyrobić? A to zależy, jak pilna jest ta sprawa. No, bardzo pilna. Ale to będzie kosztować. Ile? Mam mnóstwo zamówień, więc robię to tylko i wyłącznie ze względu na znajomość z twoim ojcem. A konkretnie? 400 zł. Ile? Dobra, dam 200. No, 300 i zrobię ekspertyzę na jutro. No ale pan sobie ceni tę starą znajomość. Jak potwierdzę zgodność charakterów pisma, to zarobicie na tym miliony. Ale my nie robimy tego dla pieniędzy. A po co? Dla sprawy. Jakoś niezręcznie mi było słuchać tych targów, bo przecież chodziło o pamiątki po świętym. No ale byliśmy w Lombardzie i na tym polegała nasza praca. Dzień pracy dobiegał końca i Adek z Marzeną zamierzali zamknąć Lombard, kiedy przyszedł poturbowany właściciel wiosła. No, i macie już tą wycenę? Co się panu stało? Rodzinne nieporozumienie. Jak z tą wyceną? Grafolog dopiero wyszedł ze zdjęciem do domu. A kiedy będzie ekspertyza? O Jezu. No, to jutro ma coś być, no. Dobrze, przepraszam pana, już zamykamy. No ale mam jeszcze sprawę, bo komórka mi się rozbiła, a chciałbym mieć z panem jakiś kontakt, no. Co, upadła? Nie, mam brata idiotę. Aha, więc tu jest ta twoja ekspertyza, tak? Tu wszystko sprzedałeś? Co, śledziłeś mnie? Ja żądam natychmiast zwrotu wszystkich rzeczy, szczególnie wiosła. To są pamiątki po naszej matce, on je ukradł z domu. Nic nie ukradłem. To też mój dom. Słuchaj, majątek nie został jeszcze podzielony, a już na pewno wiosło nie jest twoje. Idź stąd. Słuchaj, chcesz dostać znowu? Powiedz, spokój! Zaraz was uspokoję, no. To nie jest drink. Robota w Lombardzie wymagała od człowieka wielu umiejętności. Trzeba było być rzeczoznawcą, bokserem, a czasem nawet robić za rozjemcę. No i co by panu mama na to powiedziała? Na pewno nie byłaby zadowolona z takiej niesprawiedliwości. Majątek dzielimy na pół. A pan w ogóle nie miał prawa przyjmować tego wiosła. Co dobra, musicie się panowie dogadać, no. Wiosło jest u nas bezpieczne, oczywiście nic mu się nie stanie do czasu, no. Połowa wiosła jest moja. No to może je przepiłować? Niechżeż pani nie kpi. Wie pan co? Nie wszystko jest naszą winą. A pan chciał nas oszukać, proszę pana. Zataił pan wadę prawną, czyli to, że wiosło nie należy do pana. I jedyną osobą, która może mieć problemy, jest pan. Co, może pójdziemy do sądu? Nie, no. Proponuję inne rozwiązanie. Poczekajmy, co powie grafolog. No. A pan chyba szuka telefonu, prawda? Gdzie dwóch się biło, tam trzeci korzystał. Pięknie się złożyło. Obchnąłem facetowi komórkę. Daj spokój, no. To drobiazg, co się nie robi dla przyjaciół. Słuchaj, to ja ci chcę podziękować, że pomogłeś z oponą, bratce, ta. Jak to? Chcesz nas zaprosić na kolację z Marzeną? A kiedy? O, masz, jutro. Wiesz co, przykro mi bardzo, bo akurat jutro jesteśmy z Beatą zajęci. No, ale wiesz, nie ma tego złego, jak to się mówi. Co się odwlecze, to nie uciecze, nie? No, trzymaj się. Jesteśmy w kontakcie. Jeszcze raz dziękuję. Cześć. To był Kornel. Tak. Zapraszał nas na kolację? No to dlaczego nie przyjąłeś zaproszenia? No przecież cały tydzień siedzimy w domu i nie mamy żadnych innych planów. Wiesz, jakoś nie miałem ochoty. Tak? No, ale chyba się nie pokłóciliście, co? No skąd? Może mi się nie chcieć? Ty coś przede mną ukrywasz. No co ci przyszło do głowy? No ja nie wiem. No jakiś jesteś taki tajemniczy. Oj, Beata, no po prostu jestem zmęczony. A, tam zmęczony. Ja tam bym gdzieś poszła. Nie chciałem iść na tę kolację. Nie czułbym się komfortowo wobec przyjaciela,
wiedząc, że jego żona coś kombinuje. Najpierw chciałem z nią rozwiązać tę sytuację. Ale czy w ogóle miałem prawo się wtrącać? No i co z tą ekspertyzą? Jezus Maria, jest dopiero 8 rano, nic jeszcze nie wiem. Dobra, dobra, ja wolę trzymać rękę na pulsie. Poza tym, to nie pan zastawił towar. Mój kochany braciszek jest zdolny do wszystkiego. Jestem pewien, że mnie nie powiadomi, jak będziecie mieli ten papier od grafologa. Proszę pana, spokojnie, znam temat i na pewno nie wydam tego wiosła nikomu bez pańskiej zgody, no. Kto was tam wie? Za odpowiednią sumę człowiek zrobi wszystko. Wie pan co? Ja coś panu powiem. Jeżeli chce mnie pan obrażać, to proszę bardzo, ale za drzwiami, okej? Pokręcę się tu. To chyba nie jest zabronione, nie? O, fajny telewizor macie. Przydałby się mojej córce w akademiku. Nie jest na sprzedaż. Facet był nie do zniesienia. Uczepił się nas jak rzep psiego ogona. 2 narwańców drących koty o kasę po matce. To jakaś masakra była. Co mi pan sprzedał? Co? No przecież... Proszę pana, to jest autentyk, no, przywieziony prosto z Afryki. Ta maska jest jakaś przeklęta, chcę ją oddać. Nie, no niech pan się nie wygłupia, no nie przyjmujemy zwrotów. Ale to jest reklamacja. No ale ta maska, proszę pana, no ona jest w takim samym stanie, w jakim ją pan kupował, więc nie przyjmę jej, no. Nie ma powodu. Jest, jej nie mogę mieć w domu. No ale jakoś wczoraj się panu podobała. I przestała. Straciłem przez nią dziewczynę. A co, spadła jej na głowę? Gorzej. Panie, powiesiłem ją w sypialni, no bo pasowała do wystroju. To była kompletna katastrofa. Nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Także źle mi się przy niej śpi i śniła mi się, że się gapi na mnie. Pan wymyślił. No dobra, mogę ją przyjąć ewentualnie pod zastaw. Nie, ja jej na pewno nie wykupię. Sprzedam ją choćby za połowę ceny. A, no to jeżeli tak pan stawia sprawę, no to okej. Facet szukał dziury w całym. Po prostu mu nie wyszło z babeczką. Ale to był dobry deal dla firmy. Na zabobonach zawsze dobrze się zarabiało. Zgodnie z zapowiedzią nieufny mężczyzna pilnował lombardu, by uniemożliwić bratu oszustwo. Witam. Rozmawiałem już z twoim ojcem. Zaraz tutaj będzie. No dobrze, że pan jest, bo mamy tutaj od rana obstałe. Jakieś kłopoty? No, wszyscy czekamy na sensację. Brukowce dowiedziały się, że macie zdjęcie z podpisem Karola Wojtyły. Czyli to jednak jest oryginał, tak? Jaki werdykt? Słucham? A kim pan jest? No, właścicielem zdjęcia. Podpisu i w ogóle. Dobrze, spokojnie, jeszcze nic nie wiemy. Ale to pan jest tym specem od pisma, nie? Bo skąd by pan miał zdjęcie? Ten pan właśnie przyszedł z ekspertyzą. Spokojnie, no. Spokojnie, spokojnie. Jakbym tutaj nie warował, to bym nic nie wiedział. Jezus, co za głupoty pan opowiada. No, wie pan co? Ja nie chcę się mieszać w pańskie rodzinne sprawy, no ale jeżeli pan chce się bawić w szpiega, to proszę bardzo. Ten facet już mnie nawet nie wkurzał. Tak się bał, że go oszukamy, że aż mnie to bawiło. Ale w sumie to stawka była wysoka, jeżeli to faktycznie byłoby wiosło Jana Pawła II. Kazimierz został zawiadomiony przez Atka o wizycie znajomego grafologa i przyjechał do lombardu jak tylko mógł najszybciej. Kaziu, próbek pisma Karola Wojtyły jest sporo. Duży materiał porównawczy, również z tego okresu, z którego pochodzi to zdjęcie. A to ma znaczenie, bowiem charakter pisma człowieka na przestrzeni lat się zmienia. No ale człowieku, zlituj się, no. Czy to jest autentyk, czy nie? Tak, na 95%. A, czyli pewności nie ma. Znaki są kreślone pod linią dokładnie tak jak w oryginalnych podpisach. No to skąd te wątpliwości? Wątpliwości zawsze są. Ale na zdjęciu dedykacja pisana jest raczej przez Karola Wojtyłę. No przecież mówiliśmy, że mama z tatą by nie kłamali. No zresztą wiosło też trzymał papież. O, właśnie. No a to wiosło? No, tego, czy trzymał je w ręku Karol Wojtyła, niestety nie potwierdza. No przecież mówię, no rodzice pożyczyli naszemu papieżowi zapasowe wiosło, bo swoje złamał. No tak, ale wie pan, to są takie rodzinne historie. Ale przecież jest napis na wiośle.
Na zdjęciu tego dokładnie nie widać. Jest stare i niewyraźne. No, wątpliwości były, ale to mogło być oryginalne zdjęcie z dedykacją Jana Pawła II. Trafił nam się biały kruk. Lombard mógł na tym dużo zarobić. No, tylko trzeba było pogodzić skłóconych braci. Dziękuję, do widzenia. Coś długo debatują. O, Dzień dobry. dzień dobry. A znowu pani? Stęskniłaś się za panem. No, pani chłopak chyba również, co? Nie mam żadnego chłopaka. No jak nie, a ten wczoraj to co? To historie. Oj, stary. Co? Znowu chce to pani zostawić? Brakuje mi na lakier do paznokci. O, a wyglądaliście na takich zakochanych? Rzuciłam go. Mnie jest potrzebny facet, a nie jakaś wydmuszka. No to długo to nie trwało, co? Ale numer. Tak, no, przyniósł ją z powrotem. Podobno coś wam przez nią nie wyszło. No jasne, bo jak facetowi nie wychodzi, to wszystko jest winne, tylko nie on. Masakra. Maska mu przeszkadzała, a nie chcę w ogóle o tym gadać. Ile za to dostanę? Nie wiedziałem, jak można było się nie sprawdzić przy takiej kobiecie. Widać było, że laska jest dynamit. No ale może właśnie dlatego im nie wyszło. Za dużo oczekiwania i gościu się spalił. Proszę tu podpisać. Ma pan silne dłonie. Trenuje pan coś? No, to i tamto. Ja chodziłam na Zumba. Tu na umowie jest mój numer telefonu. W razie gdyby, może miał pan chwilę, żeby zadzwonić do mnie. Świetnie. Dzień dobry. Tata dzwonił, że czeka na nas w Lombardzie. Tak. Zapraszam do biura. I co? Zrobiliście? Że to oryginał? No, wszystko wytłumaczy panu grafoman. Grafolog. Zapraszam. Czy Adrian podpisał z panią umowę? Adrian, ładne imię. Tak, podpisał wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cenię. To był ten typ dziewczyny, które lubią takich napakowanych gości jak Adek. Dla niego też była odpowiednia. Pasowaliby do siebie. Zrobiłem rozeznanie w cenach takich pamiątek. No, tego się nie da oszacować. Można dostać tyle, ile ktoś zapłaci. A ile pan zapłaci? To wiosło nie jest na sprzedaż. Zresztą zdjęcie też. To pamiątki po babci, ona nie chciała. Córeczko, posłuchajmy, co pan ma do powiedzenia. Warto wiedzieć, na czym stoimy. No, takie zdjęcie z dedykacją może być warte od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy. To wiosło to pójdzie za 3 lub 4 razy więcej. Wie pan, może to wiosło jest i wartościowe, ale tak być nie musi. Jak to? Kościół potępia handel relikwiami, a zresztą, żeby taka relikwia była ważna, to musi ją Kościół zatwierdzić. A tam takie gadanie. Jest popyt na pamiątki po Janie Pawle II. Zawsze ktoś się znajdzie. Myślicie tylko o pieniądzach. Wszystko byście przehandlowali, a o babcie nie dbaliście. O własnej matce nie pamiętaliście za życie, a teraz chcecie sprzedać pamiątki po niej. Córeczko, no przecież... Tato, daj mi spokój. Ja nie chcę w tym uczestniczyć. No czekaj, Łucja. Tam, gdzie w grę wchodzą sentymenty, pojawiają się też emocje. A jeśli dochodzą do tego duże pieniądze, to przepis na konflikt gotowy. Ale Łucja, córeczko, czekaj. Dajcie mi wszyscy spokój. Jak sprzedajecie te pamiątki, to niech was piekło pochłonie. Ale czekaj, wynagrodzę ci to przecież. Słyszałeś, jak łupnęło? Patrz, nic jej się nie stało, nawet nie draśnięta. Tak. A powinna pęknąć. No a może rzeczywiście jakiś szaman rzucił na nią urok? Sama się nie niszczy, tylko psuje innym życie. No ale może coś w tym jest. Proszę cię, ja nie wierzę w takie głupoty, wiesz? No a słyszałeś o wudu? Jaką wódę? Dziewczyno, która jest godzina po południu? Jest w pracy jesteś, no. Wudu! Wudu!
No nie bądź taki pewny, że na ciebie nie rzuciłaby uroku. Wiesz co, jeżeli chodzi ci o moją męskość, to wiedz, że wszystko jest w porządku. No to powiedz ją sobie w sypialni i sprawdź. Sama sobie powiesz ją i daj mi spokój, w ogóle mnie takie fetysze to nie interesują i już. Te opowieści o masce po prostu mnie śmieszyły. Poza tym nie miałem jak się sprawdzić, bo ostatnio unikałem kobiet. I było mi z tym bardzo dobrze, po raz pierwszy w życiu. Zabieram wiosło, zdjęcie też jest moje. Nie mam mowy, Zostaw. nie dam się Moje jest. Panowie! Są- Ej, spokój, panowie, co jest? Wiosło na razie zostaje u mnie. Jak to? Jest częścią zastawu. No i jest wyszczególnione w umowie. A panowie musielibyście spłacić całość. Nie no, to jest skandal. Ty oszuście, ty. Ej, bo się doigrasz za chwilkę. Pana, nie oszuście. A panowie musicie się dogadać ze sobą. No to wtedy pomogę wam znaleźć jakieś muzeum chętne na takie pamiątki. A pan powinien przekonać do tego swoją córkę. A to jest akurat nie pana sprawa. Zresztą ona i tak nie ma nic do gadania. Tak przedmiotowo traktuje pan swoją córkę? Nieładnie. A to chyba jej najbardziej zależało na waszej matce. Dobra, nie będzie nas pan pouczał, dobra? No właśnie. A chętnego na te pamiątki po papieżu to sobie sami znajdziemy. Spłacimy pożyczkę i bierzemy co nasze. Panu wola, zrobicie jak chcecie. Chodź, idziemy. To byli bracia? Ja nie miałem żadnego, ale nie wyobrażałem sobie, żeby można było tak nienawidzieć własną rodzinę. Widziałeś jakiś cwany? No lichwiarz jeden, kur... Własną matkę by sprzedał. Taki chciwy na te procenty. Myślał, że nas wykiwa. Co za ludzie, no? Szkoda gadać. Chyba nic nie będzie z tego interesu. Oni się prędzej pozabijają, niż dobiją targu. Strasznie nerwani. To jest wszystko przez ciebie. Ty nas chciałeś wykiwać, mnie i Łucję. Ale przecież bym się podzielił. Akurat. Dobra, dawaj tę kasę, co masz od niego i wykupujemy wszystko. Ale ja już nie mam. Jak to już nie masz? Na co wydałeś? No miałem swoje potrzeby, no. To skąd my teraz na to weźmiemy, no? Przecież obaj jesteśmy zadłużeni, a ja jeszcze muszę odkładać na studia dla Lucji. Chciało się mieć córeczkę. To jest wszystko przez ciebie. Matka miała rację, jesteś nieudacznikiem. Nieudacznikiem to ty jesteś. Co tam się dzieje? No nie wiem. Mowa jest na mnie. Jak No będę właśnie. miał... Będzie... Nie... Co jest? Leon! Jezu, co się Spokojnie, proszę pana! Leon! Leon! Dzwoń na pogotowie, tato! Dzwoń! Halo? Pogotowie? Proszę przyjechać na ulicę Cichą, do Lombardu. Sytuacja zmieniła się jak w kalejdoskopie normalnie. Chwilę wcześniej chciałem gościa zlać, a później musiałem go ratować. Błagam, ratujcie go, błagam, ratujcie go. A co robię, no? Dzwoniłem na pogotowie, będą za 5 minut. Jak to za 5 minut? Przecież on się tu wykończy. Niech się pan nie martwi, mój syn się na tym zna. Jezus Maria, no 2 pogrzeby, jeden po drugim. Leon, błagam cię, nie umieraj. Błagam cię, nie umieraj, błagam. Niech się pan nie martwi, będzie wszystko dobrze. Leon. Bracia żarli się o wszystko, ale jak jednemu z nich działa się krzywda, to momentalnie wszystko się zmieniało. To wiosło chyba przyniosło pecha. Jezus, co ty? Teraz wiosło, wcześniej maska. Co ty się taka zababonowa jakaś zrobiłaś? No, zabobonna chyba. Wiosło to raczej przyniosło im szczęście, bo trafili z nim do nas i Jadek udzielił mu pomocy. A gdyby się tak pożarli gdzieś w domu, to nie wiadomo, czy facet by z tego wyszedł. Ale nie wiadomo, czy wyjdzie, no. No nie wiadomo, nie wiadomo. No dobra, koniec na dzisiaj. Idziemy. O, jak dobrze, że państwa zostałam. Zgubiłam bilet miesięczny, chyba gdzieś na bardzie. No chyba nie, no bo nikt nic nie znalazł. Obszukałam wszystkie kąty, wywaliłam na stół całą zawartość torebki i nie ma. Musi być gdzieś u państwa, tylko tutaj wyjmowałam dokumenty. Czy możemy poszukać? Proszę pani, jest już późno. Bardzo proszę, jestem bez kasy i na dodatek ten bilet miesięczny. Jak ja będę jeździć do pracy? Ja przepraszam bardzo, ale ja nie mam czasu szukać. Ja się umówiłam z mężem na mieście. Marzena, podwiozę cię. Adek, poszukaj z panią tego biletu, a my jedziemy. Chodź. No, poszukaj. Dobrze. Wyszedłem z Lombardu z Marzeną, bo chciałem z nią wyjaśnić w 4 oczy tę niezręczną sytuację z jej młodym znajomym. Marzena, wygląda mi na to, że robisz jakieś głupstwo. Chcesz sobie zrujnować życie przez jakiegoś młokosa? To nie jest tak, Kazimierz. No przecież widzę, że coś jest na rzeczy. Chcesz prowadzić podwójne życie?
A w ogóle w jakiej ty mnie sytuacji stawiasz? Kornel jest moim przyjacielem. Ale ja nie mam wpływu na Iwo. Prosiłam go, żeby zrezygnował z pracy u Kornela, ale on nie chce. Kornel go lubi i ceni. To jest patowa sytuacja. No widzę, że to jest groźne, a ten chłopak jest szalony. Raczej zakochany. No o tym mówię. A ty? Co ja? No ja go nie chcę, daj spokój. Proszę cię. Błagam cię, nie mów nic Kornelowi. Ja muszę się jakoś pozbyć Iwa z mojego życia, z życia mojego i Kornela. A może ty byś jakoś wpłynął na Kornela, żeby zwolnił Iwa z pracy, co? Może ciebie posłucha. Może. Żena, a powiedz mi, było coś między tobą a tym młodym chłopakiem? Nic nie było. Na pewno? Kaziu! O, pardon. A co wy sobie tutaj tak gruchacie? Aha, wiesz, omawiamy jeszcze takie lombardowe sytuacje. A ja na ciebie czekam jak ta głupia. Miałeś po mnie przyjechać do kosmetyczki, pamiętasz? O kurczę, no masz... Becia, zapomniałem na śmiech, przepraszam. Ja przepraszam, to jest moja wina. Wiesz, no, dzisiaj dużo się działo w Lombardzie, no i musieliśmy jeszcze obgadać pewne sprawy. No, spoko, nie wnikam. No to co, jedziemy, czy mam jeszcze zaczekać? Dobrze, to ja nie zatrzymuję już. Ale poczekaj, Marzena, może cię podrzucimy, no. Nie, dziękuję. Wiesz, spacer mi dobrze zrobi po takim dniu jak dzisiejszy. Cześć. Jest. No i ciekawe, co on tutaj robił. Czy to ważne? Jest, a my jesteśmy tutaj sami. Więc co zrobimy z tak mile rozpoczętym wieczorem? No nie wiem, no, mogę cię podwieźć do domu. Do domu? Dobry pomysł, ale to też jest fajnie. No nie mów, że ty też. Nie, no co, no nie, no. No nie wygłupiaj się, co ty? Broniłem się naprawdę, ale przegrałem tę walkę. No bo ileż można się powstrzymywać? To nawet niezdrowe jest. To jest nawet dobra ta whisky. Cały drink? Zagłuszasz wyrzuty sumienia? Co? Nie rozumiem. No, a co robiliście z Marzeną w samochodzie? To co, no rozmawialiśmy. No chyba nie sądzisz, Becia, że ja z Marzeną. No wiesz, wszystko jest możliwe, a Marzenka lubi starszych panów. Taki żart? No chyba nie myślisz na serio. A co mam myśleć? Nie chciałeś iść na kolację, kiedy Kornel zapraszał, a teraz w ogóle jesteś jakiś nieswój. Przecież wiesz, że nie mógłbym tego zrobić przyjacielowi. O, przyjacielowi. Przyjacielowi nie, a mnie? No Becia, no tobie. Będzie. Chciałem pomóc, a wyszło jak zawsze. Znów palnąłem gafę i zebrałem cięgi od żony. Ach, te kobietki. Marzena była w coraz trudniejszej sytuacji osobistej, ale starała się to ukrywać. Adek niczego nie zauważył, bo wpadł do Lombardu bardzo zaaferowany. Cześć. Cześć. Nie ma to jak kawka na dobry początek dnia. Nie, wiesz co, dziękuję. Ja muszę gdzieś wyskoczyć na chwilę. Poradzisz sobie? Tak, a dokąd? Mam sprawę do załatwienia, no. No dobra, to leć. Co ty chcesz zrobić z tą maską? Jak to co, jak to co? Pozbyć się tego. Dzień dobry. Co ty tu robisz? Tęsknię za tobą. Iwo! Nie możesz tutaj przychodzić. Iwo kompletnie zwariował. Byłam w szoku. Po co przyszedł? Na co liczył?
Musiałam się go pozbyć z mojego życia, ale kompletnie nie wiedziałam jak. Marzena, błagam cię. Będę czekał na ciebie tak długo, jak tylko będzie trzeba. Iwo, wyjdź. Ale obiecuję, że nie zrobię nic głupiego. Cały czas robisz coś głupiego. Nie możesz mi odpuścić. Błagam cię, daj mi tylko jeden wieczór. Tylko jeden i odpuszczę wszystko. Nie. No to po co dawałeś mi te wszystkie sygnały? To był błąd, rozumiesz? Przepraszam cię. Niepotrzebnie pozwoliłam, żebyś się we mnie zakochał. To tego nie ma, to jest tylko w twojej głowie. Ja cię kocham do szaleństwa, no. Cię, puść mnie, puść mnie. Błagam cię. Ja absolutnie, o Boże, chodź tutaj, nie możecie zobaczyć. Chodź tutaj, wyjściem ewakuacyjnym szybko. No, to teraz mogę się napić kawy. A co się stało? Nie, nic, a co? To cud, że Adek nie wpadł na Iwo. Musiałam być ostrożna. Ten chłopak mógł zrujnować mi życie. Zresztą wszystko wskazywało na to, że tak właśnie będzie. Chyba wypadło ci to z kurtki. Daj to. A ty byłeś z tą maską u Korynta? No jak widać, no. A dlaczego sprzedałeś tą maskę Koryntowi? Bo mi nie pasuje, okej? Niech teraz innym psuje życie. No co, ty wierzysz, że rzuciła na ciebie urok? Słuchaj, no w każdej bajce jest jakieś tam ziarnko prawdy. Nie, no nie wierzę. No ty taki macho i wierzysz w zabobony? No to... Wierzysz, nie wierzysz, no maski nie ma, okej? Zresztą zarobiliśmy na niej 3 razy. Koniec tematu. Co ty taki drażliwy? Czyżby ci wczoraj nie poszło z tą laską, co zgubiła dowód osobisty? Przepraszam bardzo, nie dowód, tylko bilet miesięczny. O, nie przejmuj się, no każdemu facetowi może zdarzyć się takie małe niepowodzenie. Nie, żadne małe. I już zamknijmy ten temat, dobrze? Bo... No dobrze, ale nie, super to wykombinowałeś, naprawdę, że sprzedałeś tą maskę Koryntowi. Tak, niech teraz jemu przynosi pecha, brawo. No tak, no No, co? a ty taki niezabubonny. No co? No co? Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy panu podziękować. Wujek, to był zawał. No właśnie, jak to się wszystko skończyło? No, wszystko w porządku, stan stabilny. Gdyby nie pan, No, najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło, prawda? Do Lombardu przyjechał Kazimierz, wezwany przez Adriana. Musiał się rozmówić ze starszym z braci i jego córką. Co zrobić dalej z pamiątkami papieskimi? A naradziliście się z bratem, co dalej z tym wiosłem i zdjęciem? Tak, właśnie wracam prosto ze szpitala. One nie są na sprzedaż. Znalazłem jeszcze to w pokoju matki. Chcemy tym wykupić wiosło i zdjęcie. niech zostanie w rodzinie. Babcia by tego chciała. A, no dobrze, dobrze. Ja uszanuję waszą wolę, tylko muszę mieć pewność i zgodę na piśmie pańskiego brata. Kurczę, to chyba wszystko jest jakaś kara za te nasze kłótnie. Ja myślę, że to ten z góry wszystkim pokierował. Dał znak. Tato, nie wygłupiaj się. To na pewno tak nie działa. Bóg jest miłosierny. No właśnie, no. Litował się nad nami. Wujek żyje, nie? Pogodziliśmy się. Myślę, że to wiosło to od początku tak było pisane, że nas pogodzi. W końcu od papieża świętego, nie? A wie pan, że ja dzisiaj po raz pierwszy od dawna byłem w kościele i się modliłem? Tak? No. Widocznie to tak miało być. No i dobrze. Proszę. W następnym odcinku kobieta przynosi do Lombardu przedmioty do wróżenia. Chcę to sprzedać. A dlaczego? Bo zamykam mój salon wróżb. Policja zatrzymuje małoletniego dostawcę węgla. Wiesz o tym, że prowadzenie pojazdów bez stosownych uprawnień to jest karalne? Muszę tak jeździć, ojciec zachorował. Ziutek spotyka tajemniczą, piękną nieznajomą. Nie możesz ode mnie uciekać! Zostaw mi wijaczyno! Panie Ziutku! Puść pan! Wróżka zostaje napadnięta przez agresywnego partnera swojej klientki. Szopą pomocy, tylko mówię to, co czuję i to, co pokazują karty! Pokazało ci, że... Ratunku! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.